Nie wpadłbym na to, że miejski rower całkowicie zmieni moje spojrzenie na sensowność stosowania przerzutek w rowerach. W niemieckiej firmie Velo de Ville muszą pracować bardzo odważni ludzie, bo wypuścili na rynek super niekonwencjonalny rower miejski. Do roweru użytkowego zamontowali potężny silnik Avinox M1, który został zaprojektowany z myślą o sportowych rowerach górskich. To tak jakby do Volkswagena Golfa zamontować silnik z Porsche 911 Turbo. Lekkie szaleństwo. Jak się jeździ takim rowerem po mieście? Czy da się go zabezpieczyć przed kradzieżą? Dlaczego z tego roweru testowego zdemontowałem przerzutkę? Ile kosztuje ubezpieczenie takiego roweru? Czy łatwo jest samemu stworzyć unikalny rower w konfiguratorze Velo de Ville? Ile kosztuje taki miejski, szybki go-kart? Jak szybko można jechać tym rowerem? Dlaczego nie możemy go zamówić w wersji z napędem na pasek zębaty? Zapraszam na omówienie roweru Velo de Ville Revo C w formule pytań i odpowiedzi. Czy rama Revo C jest ładna? Kwestia gustu. Mi się podoba. Na pewno nie da się obok tego roweru przejść obojętnie. Rama jest wykonana z aluminium, widelec może być sztywny karbonowy, sztywny aluminiowy albo amortyzowany. Górna rura i widełki tylnego trójkąta są mocno pozakrzywiane, ale to ma sens. W płaskiej części dobrze komponuje się wyświetlacz systemu Avinox, a pod nim na rurze dolnej mamy sporo miejsca na akcesoria. Trochę brakuje mi dodatkowych otworów w ramie, które umożliwiłyby montaż większej ilości gadżetów. Dzięki zakrzywieniu ramy za kontrolerem mamy niski przekrok, co ułatwia wsiadanie na rower. W tym miejscu ukryte jest zabezpieczenie antykradzieżowe, a mianowicie zintegrowany zamek ABUS ICS. Omówię go później. Rama ma nacięcie oraz możliwość regulacji, w teorii umożliwiające montaż systemu napędowego z paskiem zębatym. Dlaczego z tego roweru zdemontowałem przerzutkę? Świetne pytanie. Rower testowałem kilka tygodni w Krakowie, gdzie notorycznie łapałem się na tym, że w warunkach miejskich zupełnie nie zmieniam biegów. Zupełnie. Po włączeniu silnika dawałem tryb auto i nie dotykałem manetki od biegów. Jeździłem zwykle na 7 albo 8 biegu na kasecie, bo silnik jest tak mocny, że wystarczą dosłownie 2 obroty korby, aby osiągnąć maksymalną prędkość wspomagania wynoszącą 25 km na godzinę. Większość aut elektrycznych ma duży moment obrotowy i tylko jedno przełożenie. Wyjątkiem jest Porsche Taycan. Kupiłem więc za 45 zł zestaw do konwersji na napęd jednobiegowy, zamontowałem go w 5 minut zamiast kasety, założyłem krótszy łańcuch, wyregulowałem naciąg i... Eureka! Jest fantastycznie. Rower jest lżejszy o kilogram, wygląda lepiej, a zębatka 18 zapewnia optymalną kadencję przy prędkości 25 km na godzinę. Silnik jest tak mocny, że bezwysiłkowo wjeżdżamy takim rowerem nawet pod duże wzniesienia. Jaka bateria jest dostępna do roweru Velo de Ville Revo C? Każda, pod warunkiem, że jest to 600 od Avinoxa. Są większe baterie, ale do roweru miejskiego jest to według mnie rozmiar optymalny. Zwłaszcza, że konfigurując rower możesz sobie wybrać standardową 4A ładowarkę lub 12A tak zwanego fast chargera, który ładuje tą baterię w 2,5 godziny od 0 do 100%. Zasięg roweru na tej baterii zależy od wielu parametrów, jak na przykład masy rowerzysty, ciśnienia w oponach, nawierzchni, po której jedziemy, topografii terenu, kierunku wiatru itd. Mam na kanale dobre wideo o zasięgu rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Link dla Ciebie w opisie filmu. Tym rowerem pojechałem z Krakowa do Sosnowca w celu odebrania nowego busa. Zrobiłem 75 km na mocnym wspomaganiu i zostało mi 15% energii w akumulatorze. Jest git. System Avinox jest bardzo wydajny. Czy to dobry pomysł, aby w rowerze miejskim mieć 120 Nm i 1000 W mocy? Długo się nad tym zastanawiałem i uważam, że tak. Mocy mamy pod dostatkiem w każdych warunkach. Na trybie turbo błyskawicznie przyspieszamy, nawet pod górę. Przy starcie bardzo docenimy te 105 Nm, które katapultują nas do przodu. W trybie boost moment obrotowy wzrasta do szalonych 120 Nm.
Ale jeśli chcesz cieszyć się delikatnym wspomaganiem i czuć, że wkładasz wysiłek w jazdę na rowerze, to do dyspozycji masz pełną konfigurację systemu Avinox z poziomu aplikacji albo z poziomu dotykowego wyświetlacza. Do każdego z trybów możesz ustawić moc wspomagania, moment obrotowy, szybkość reakcji silnika i wiele więcej. Sam silnik Avinox M1 jest bardzo dobry. Pracuje cicho, nawet na dużej mocy. Bardzo płynnie oddaje moc. Nie zaskakuje niczym i daje nam poczucie pełnej kontroli nad rowerem. Ja wiem, że jest nowsza wersja tego silnika, która nazywa się Avinox M2S, ale ta M1 w Velo Deville Revo C jest wystarczająco dobra do roweru miejskiego. Jak zabezpieczyć nasz rower przed kradzieżą? Opcji jest wiele. W przypadku Velo Deville Revo C mamy zamek ABUS ICS wbudowany w ramę. Kupujemy taki łańcuch, który występuje w wielu długościach i możemy nasz rower błyskawicznie przypiąć do solidnych elementów, których w mieście nie brakuje. Kluczykiem odpinamy nasz łańcuch, który możemy przewozić w plecaku albo w torebce na ramię, w której zmieści się też kabelek do ładowania telefonu, pompka, dętka czy miniaturowy zestaw narzędzi. Dodatkowo system Avinox ma wbudowany system antykradzieżowy z głośnym alarmem. Jeżeli potencjalny złodziej ruszy nasz rower, to uruchamia się głośny alarm, który możemy wyłączyć jedynie za pomocą wpisania kodu PIN na wyświetlaczu albo za pomocą zbliżenia się do roweru z naszym telefonem sparowanym z naszym rowerem. Ponadto system Avinox ma wbudowany GPS oraz zamontowaną kartę SIM, dzięki czemu zdalnie możemy sprawdzić położenie naszego roweru, poziom naładowania baterii, ilość cykli ładowania, temperaturę silnika i baterii. Sztos. Jak się jeździ takim rowerem po mieście? Bardzo dobrze. Przede wszystkim jeździ się szybko, sprawnie i pewnie. Po kilku tygodniach testów złapałem się na tym, że praktycznie przestałem myśleć o samym rowerze i skupiłem się wyłącznie na przemieszczaniu się z punktu A do punktu B. Wsiadam, włączam tryb auto, zaczynam pedałować i jadę. W mojej konfiguracji single speed nie muszę nawet myśleć o zmianie biegów. Wszystko dzieje się samo. Nie muszę też cały czas jeździć na najmocniejszym trybie. Nawet na Eco rower jest wystarczająco dynamiczny, a ja mam poczucie, że nadal wykonuję trochę pracy własnymi nogami. Bardzo podoba mi się fabryczne wyposażenie tego roweru. Mamy pełne błotniki, więc nawet podczas jazdy w deszczu nie jesteśmy cali ubrudzeni. Są mocne lampy z przodu i z tyłu, dzięki którym czuję się bezpiecznie po zmroku. Hamulce, mimo że nie wyglądają kosmicznie na papierze, działają bardzo skutecznie i bez problemu radzą sobie z rowerem ważącym około 21 kg. Do tego dochodzą przyczepne opony, dzięki którym rower prowadzi się pewnie i przewidywalnie nawet podczas szybkiej jazdy po mieście. Bardzo podoba mi się system Avinox M1. Mogę obserwować swoją moc, moc silnika, moment obrotowy i mnóstwo innych parametrów. Dla mnie, jako fana technologii, to po prostu fajny gadżet. Podczas testów zamontowałem na sterówce uchwyt Fidlock na telefon. Dzięki temu mogłem wygodnie korzystać z nawigacji oraz miałem możliwość ładowania telefonu podczas jazdy. Szczególnie doceniłem to podczas wyprawy z Krakowa do Sosnowca po mojego nowego busa. Czy wszystko jest idealne? Nie do końca. Gdybym konfigurował ten rower dla siebie, wybrałbym amortyzowany widelec zamiast sztywnego, karbonowego. Na asfalcie ten sztywny widelec sprawdza się bardzo dobrze, ale kiedy zjedziemy na szutry, dukty leśne albo nierówną nawierzchnię, zaczyna mi brakować odrobiny komfortu. Jest jeszcze jedna rzecz. Ten rower trochę przypomina mi motocykl. Dynamicznie przyspiesza, daje dużo kontroli i sprawia mnóstwo frajdy. Różnica polega na tym, że tutaj mamy ograniczenie do 25 km na godzinę, które skutecznie pilnuje mnie przed własnymi, głupimi pomysłami. Dodatkowo mogę korzystać ze ścieżek rowerowych. Wjechać do lasu, podjechać pod sklep i nie przeszkadzać nikomu hałasem silnika. Jazda Velo Deville Revo C po mieście sprawia mi zwyczajnie dużą przyjemność. Czym wyróżnia się niemiecka firma rowerowa Velo Deville na tle konkurencji? Przede wszystkim każdy rower Velo Deville powstaje na specjalne zamówienie Twoje. Do stworzenia swojego roweru idealnego służy konfigurator na stronie internetowej. Link w opisie. Proces konfiguracji przeprowadzamy w kilku prostych krokach.
Na początek wybieramy model roweru, który nas interesuje, potem rozmiar ramy, kolor napisów na ramię, rodzaj napędu, mostek, kierownicę, siodło, błotniki, oświetlenie, koła i wiele więcej. Cały czas widzimy na ekranie cenę detaliczną naszego roweru. Kończąc nasz proces konfiguracji, możemy zapisać naszą specyfikację w formie pliku PDF lub internetowego linku. System podpowiada listę dealerów blisko naszej lokalizacji, u których to możemy sfinalizować nasze zamówienie. Tam też zostanie dostarczona nasza maszyna. Czas oczekiwania od 2 do 4 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli nie masz ochoty bawić się w konfigurację, to śmiało możesz odwiedzić dealera, który tą miłą pracę wykona za Ciebie. Konfigurator, super sprawa. Czy rower w takiej specyfikacji jak na filmie to najlepsza opcja? Nie wiem czy najlepsza, ale na pewno nie najtańsza. Prezentowany rower kosztuje 25 600 zł. Jest to rower, który został skonfigurowany jako rower demonstracyjny firmy Velo Devil dla polskich dziennikarzy. Nie dziwi więc, że jest w topowej specyfikacji. Ma karbonowe koła Novatek, świetny i mocny 11-biegowy napęd Qs U8000 ze sprzęgłem, wzmocnione hamulce, mocną lampę Bush Muller o natężeniu oświetlenia 150 luksów oraz szybką 12-amperową ładowarkę. Ja jestem Krakus Centuś, więc kupiłbym taki rower w najtańszej specyfikacji, dopłacając jedynie do zapięcia ABUS i CS w ramie. Co więcej, zdemontowałbym przerzutkę i jeździł po mieście w opcji Single Speed. Jest też widelec amortyzowany i taki bym wybrał, bo ten karbonowy jest dla mnie za sztywny. Link do mojej konfiguracji za 17 500 zł znajdziesz w opisie filmu. Jak szybko można jechać tym rowerem? Tak szybko jak potrafisz. Rower oczywiście wspomaga do ustawowych 25 km na godzinę, ale jeśli jesteś silny, to możesz jeździć dużo szybciej. Zjeżdżając asfaltem spod ZOO w Krakowie, trzeba uważać, bo łatwo można złamać ograniczenia prędkości na drodze publicznej. Silnik jest tak mocny, że nawet pod stromą górę, jeśli tylko masz ochotę, możesz pędzić cały czas 25 km na godzinę, nawet się nie pocąc. Mamy tak dużo momentu obrotowego, że z łatwością można jeździć singlami pod górę i to bez przerzutki. Idzie dzik niczym Tesla albo inne Porsche Taycan. Czy da się ubezpieczyć rower od kradzieży? Uważam, że ubezpieczenie roweru to chyba najlepsza opcja, aby spać spokojnie po wydaniu ciężko zarobionych pieniędzy na wymarzony rower. Dla przykładu, koszt ubezpieczenia Velo Devil Revo C w mojej specyfikacji wynosi 880 zł za rok. Mam na myśli ubezpieczenie roweru od kradzieży. Firma PZU wymaga jedynie dowodu zakupu roweru oraz zabezpieczenia roweru certyfikowanym zapięciem rowerowym. W opisie filmu znajdziesz wygodny link, który poprowadzi Cię na stronę PZU, gdzie możesz ubezpieczyć swój rower elektryczny każdej marki. Czy ten rower może nam zastąpić auto w mieście? Myślę, że tak, ale sugeruję zostawić sobie trochę pieniędzy na zakup odpowiednich ciuchów. Kask, rękawiczki, okulary to absolutna podstawa. Jeżeli chcemy jeździć nawet wtedy, kiedy pada deszcz, to warto rozważyć zakup porządnego kombinezonu wodoszczelnego oraz nieprzemakalnych butów. Prezentowany rower ma zintegrowaną baterię, czyli taką na stałe zamontowaną do ramy. Rower możemy ładować jedynie poprzez port ładowania umieszczony w rurze podsiodłowej. Jeżeli musisz ładować baterię w domu, to dla Ciebie lepszym rozwiązaniem może być rower z łatwo wyjmowaną baterią, jak na przykład model Velo Devil CEB na systemie Bosch SX. Dlaczego w konfiguratorze Revo C nie ma opcji wyboru napędu na pasek zębaty Gates? Nie wiem, mogę się tylko domyślać. Co ciekawe, rama została zaprojektowana w taki sposób, że teoretycznie umożliwia zastosowanie paska zębatego. Mimo to w konfiguratorze dostępne są wyłącznie napędy łańcuchowe Shimano Qs w 3 wersjach. Próbowałem znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale nie udało mi się uzyskać jednoznacznego wyjaśnienia. Skontaktowałem się z firmą Velo Devil i poprosiłem o oficjalne stanowisko. Jak tylko otrzymam odpowiedź, to zamieszczę ją w opisie. Bardzo chętnie bym zobaczył taki rower w konfiguracji z paskiem Gates. Nieważne.
Fabrycznie montowany napęd Shimano Qs, niezależnie od tego, czy wybierzemy wersję 9, 10 czy 11-biegową, bardzo dobrze współpracuje z silnikiem Avinox i podczas testów nie sprawiał mi problemów. Dla kogo jest ten rower? To dobre pytanie, bo Velo Devil Revo C nie jest rowerem dla każdego. Przede wszystkim nie jest to rower dla osoby, która szuka najtańszego środka transportu. Dzisiaj bez problemu kupimy rower elektryczny miejski za kilka tysięcy złotych. Tutaj płacimy wyraźnie więcej, ale w zamian dostajemy niemiecki produkt premium. Mamy bardzo dobrze wykonaną aluminiową ramę, wysoką jakość montażu, świetne spasowanie elementów i ogromne możliwości konfiguracji. To właśnie konfigurator jest jedną z największych zalet marki Velo Devil. Możemy stworzyć rower dokładnie pod swoje potrzeby, wybierając kolor, wyposażenie, pozycję za kierownicą czy rodzaj napędu. Myślę, że dla wielu osób taki rower może częściowo, a nawet całkowicie zastąpić samochód w mieście. Jeżeli mamy do pracy kilka lub kilkanaście kilometrów, odpowiednie ubranie na gorszą pogodę i bezpieczne miejsce do przechowywania roweru, to taki środek transportu ma naprawdę dużo sensu. To również świetna propozycja dla osób, które lubią nowoczesne technologie i różnego rodzaju gadżety. System Avinox jest obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych systemów rowerowych dostępnych na rynku. Mamy GPS, kartę SIM, alarm, możliwość śledzenia roweru, szybkie ładowanie, ogromne możliwości konfiguracji parametrów silnika oraz bardzo rozbudowany dotykowy wyświetlacz. Jeżeli lubisz takie rzeczy, to będziesz zachwycony. Dzięki niskiemu przekrokowi rower będzie również dobrym wyborem dla wielu kobiet. Nie trzeba kupować klasycznej damki, aby wygodnie wsiadać i zsiadać z roweru. Dodatkowo możemy wybierać spośród ogromnej liczby kolorów i stworzyć rower, który będzie nie tylko praktyczny, ale również bardzo stylowy. Czy kupiłbym taki rower? Tak, a właściwie nie. Już tłumaczę. Gdybym miał miejsce na kolejny rower, to bardzo chętnie przygarnąłbym takiego Revo C do swojej kolekcji. Po kilku tygodniach testów bardzo polubiłem ten rower. Jest szybki, wygodny, bardzo dobrze wykonany i zwyczajnie sprawia frajdę podczas codziennej jazdy po mieście. Zwłaszcza w mojej ulubionej konfiguracji single speed z tylną zębatką 18 zębów. Właśnie wtedy ten rower ma dla mnie najwięcej sensu. Problem polega na tym, że prywatnie mam już tyle rowerów, że kolejnego po prostu nie potrzebuję. Brakuje mi bardziej miejsca niż rowerów. Dlatego ja go nie kupię. Ale gdybym dzisiaj szukał wysokiej jakości roweru miejskiego, który mógłby częściowo zastąpić samochód, byłby wygodny, nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony i dawał mnóstwo frajdy z jazdy, to Velo Devil Revo C byłby bardzo wysoko na mojej liście. To naprawdę fajny, miejski bandyta. Oczywiście w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Taki rower, który zachęca do jazdy. Sprawia dużo radości i powoduje, że częściej wybierasz rower zamiast samochodu. I właśnie za to najbardziej go polubiłem. Ten rower obalił mit, że do roweru elektrycznego potrzebne są przerzutki. Nie są. Do sprawnego, niemalże bezwysiłkowego poruszania się po mieście w zakresie prędkości od 0 do 30 km na godzinę wystarczy jedno przełożenie i silnik z potężnym momentem obrotowym. Dziękuję Ci za oglądanie. Firmie Velo Devil dziękuję za udostępnienie roweru na testy, jednocześnie prosząc o dołożenie wersji single speed w konfiguratorze dla roweru Revo C. Mówię Wam, działa to wspaniale. Jeżeli materiał się Tobie podobał, to proszę rozważ subskrypcję kanału Dr. E-Bike oraz wsparcie kanału. Do zobaczenia za tydzień. Z prądem. Hej!